Podcast. Podcast? Polcast. Polcast. Rozmowy o kulturze i języku polskim. Halo, halo, tu Polcast. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu poświęconego kulturze i językowi polskiemu. Dzisiaj goszczę Izabelę Jach, która jest lektorem języka polskiego jako obcego. Obecnie pracuje we Francji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Paryskiego, popularnie zwanego Sorboną w Polsce. Witam cię, Izo. Cześć Michale, bardzo miło mi tutaj gościć i porozmawiać z tobą. Dzisiaj podejmiemy być może nieco kontrowersyjny temat. Polski bez cenzury. Spróbujemy zajrzeć za kulisy takiej nieoficjalnej wersji języka polskiego. Ale zanim podejmiemy ten temat, chcę cię Izo pomęczyć pytaniem, które zadaję wszystkim moim rozmówcom. Pytaniem z grubej rury. Czy kochasz język polski? Tak, oczywiście. Odpowiedziałam bez wahania, ale dodam, że czasami jest to miłość trudna, wymagająca. Ale tak, kocham język polski, bo gdybym go nie kochała, po prostu nie zajmowałabym się tym, czym się zajmuję. Nie uczyłabym języka polskiego, nie byłabym lektorką języka polskiego. Za co kocham ten język polski? Chyba za to, że jest bogaty w dosłownym i niedosłownym tego słowa znaczeniu, dlatego że pozwala wyrazić takie niuanse emocjonalne. Na przykład mamy tak dużo synonimów na wyrażenie emocji, że dopiero jak zaczęłam uczyć się innych języków i uczyć innych języków, to zrozumiałam, że jednak polski jest bogaty. Czasem mi brakuje w innych językach. Na przykład gdybym miała opisać swój stan emocjonalny teraz, to jest to taka właśnie niepewność. Ale niepewność nie w znaczeniu negatywnym, ale pozytywnym. Trochę takie, niezdecydowanie, trochę obawa, ale nie strach. Jestem jeszcze trochę spięta, ale nie tak bardzo, i mam cały repertuar środków, żeby opisać teraz twój stan emocjonalny, tak? I żeby oddać właśnie taki malutki strach, i to nawet nie jest lęk, ale taka właśnie obawa, coś takiego, takie niezdecydowanie, co tu się wydarzy, co będzie, czego ja się mogę spodziewać. I to mnie fascynuje w języku polskim, tak? Że mamy taki bogaty repertuar środków, żeby opisać chociażby emocje. Ja tylko tutaj posłużę się przykładem emocji, którego czasem mi brakuje w innych językach. I na przykład jest mi trudno się wyrazić w innym języku obcym. A trzeba dodać, że znasz dwa przynajmniej, z tego co wiem, języki obce. Dwa dosyć dobrze. Ja jestem bardzo skromna, bo ja jestem perfekcjonistką. Ja znam język, jak jestem na takim poziomie B2, to ja wtedy mówię, że znam język, tak? Czyli na przykład znam angielski i francuski, ale uczę się i uczyłam się włoskiego, hiszpańskiego, arabskiego, więc tu nie używam w stosunku do tych języków, że je znam, bo ja mogę się w nich komunikować, mogę się nimi posługiwać, ale mój poziom jest taki, czysto komunikatywny, tak? Więc tutaj ja jestem taka ostrożna w używaniu słowa znać w kontekście języka, tak? Jasne. Izo, bardzo dziękuję ci. Świetnie wybrnęłaś z tego trudnego pytania, z tego wyznania miłosnego, jeśli chodzi o polski. Przejdźmy do meritum naszej rozmowy. Chciałbym rozpocząć od kwestii takiej glottodydaktycznej. Jesteś doświadczonym dydaktykiem języka polskiego. Często słyszy się taki pogląd wśród osób uczących się języka, że chcemy się uczyć języka naturalnego, takiego jakim posługują się rodzimi użytkownicy. Moje pytanie jest, czy ty spotykasz się z takimi postawami i co dla twoich studentów oznacza prawdziwy polski? Oczywiście, że się spotykam, bo
każdy chce mówić w języku tak, żeby go rozumiano i też rozumieć to, co mówią inni ludzie, o jakim tu języku mówimy. Mówimy tutaj o języku takim, wiesz, codziennym, potocznym, który no zdecydowanie różni się od języka w podręcznikach, tak? Bo język w podręcznikach jest taki uładzony, dobrany, ja bym powiedziała wygładzony, taki wyczyszczony, natomiast mowa codzienna jest spontaniczna, bywa potoczna, metaforyczna, aluzyjna i tak dalej. I czasem dla cudzoziemców uczących się chyba jakiegokolwiek języka obcego, w ogóle dla osób uczących się jakiegokolwiek języka obcego, ten język codzienny, potoczny czy też mówiony, to jest coś nowego, czego czasami nie rozumieją, czego chcieliby się nauczyć, ale na kursach językowych jest bardzo trudno się tego nauczyć, a słyszą to na przykład codziennie. No, często spotykam się z pytaniem takim, ale przecież nikt tak nie mówi. Albo ludzie tak nie mówią, na ulicy się tak nie mówi. Jasne. Albo ja nigdy tego nie słyszałem, żeby ktoś tak mówił. Więc oczywiście, że tak jest. Jakieś przykłady może? No przychodzą ci? chociażby tutaj, wiesz, liczebniki zbiorowe w kontekście grup mieszanych, tak? No 4 studentów. Uczyłam ostatnio swoich studentów, że jak chcemy powiedzieć, że mamy w grupie obie płcie, czy osoby męskie, żeńskie, to powinniśmy w języku polskim, w takiej normie wzorcowej użyć liczebnika 4, tak? Czy tam 5, czy jakkolwiek, zbiorowego liczebnika. Po czym studenci mnie zapytali, no ale przecież nikt tak nie mówi. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak mówił. Czy dwoje drzwi chociażby, pluralia tantum i Tak. liczebnik zbiorowy. No kto mówi dwoje spodni, czy dwoje drzwi, tak? A ja taką wiedzę przekazuję i uczę, no i muszę zawsze, wiesz, dodać, tak, Polak raczej powie 2 pary spodni niż 2 spodni. Ale wiecie, w normie wzorcowej to 2 istnieje, tak? I trzeba o tym wiedzieć. I pojawia się taka wątpliwość, czy jest mi to potrzebne, czy ja muszę to pamiętać, czy aby na pewno tak jest. Zdziwienie studentów, którzy na przykład eksperymentują czasami, idą do pracy i mówią do swoich kolegów, przekazują te mądrości, których się nauczyli na kursie, bo pani mnie tak nauczyła, bo lektorka mi tak powiedziała. No a potem Polacy w pracy reagują różnie na te wiesz, mądrości, na te liczebniki chociażby zbiorowe, czy cały pakiet innych problemów związanych z gramatyką języka polskiego. Na przykład chyba taka sytuacja, która mi się zdarzyła, to ktoś powiedział, ale przecież nikt tak nie mówi. To nie musisz się tego uczyć, tak? No i tutaj pojawia się taki dysonans. Oczywiście, że tak. Tak, i dochodzi do sytuacji, że uczący się języka polskiego jako obcego są lepiej wyedukowani, jeśli chodzi o gramatykę, szczególnie tą na wyższym poziomie, niż rodzimi użytkownicy polskiego. Tak, bywa tak, bo muszą się nauczyć całego paradygmatu, zasad. Wiesz, my dopełniacz mamy jakby naturalnie, tak? Wiesz kiedy A, kiedy U, nie wiem, mam coś, czegoś nie mam, natomiast w tych rzeczownikach nieżywotnych cudzoziemiec musi się nauczyć, tak? Czy tam jest A, czy tam jest U, kiedy A, kiedy U i tak dalej, tak? I bardzo często cudzoziemcy znają gramatykę lepiej niż rodzimi użytkownicy języka. A co z kwestią słownictwa? Czy studenci pytają cię o właśnie taki język codzienny, może jakieś kwestie właśnie zahaczające o slang, język potoczny, młodzieżowy? Czy tego chcą się też uczyć, dowiadywać o tym? Może, nie wiem, czy chcą się tego uczyć. Na pewno chcą wiedzieć, że coś takiego istnieje. I przynoszą to jakby z ulicy do sali, do klasy, bo wszystkie te słowa modne, mega, sztos, masakra, zaje fajnie, spoko, sorki, soreczki. Wiesz, te słowa się pojawiają, bo oni je słyszą, rozmawiają z Polakami, zwłaszcza ci, którzy mają możliwość przyjechać do Polski, pobyć trochę, poobcować z tym językiem w takim żywym, naturalnym wydaniu, to
Oczywiście, że tak przynoszą. No i co ja robię? Ja nie mogę powiedzieć, że te słowa tych słów nie ma, albo zignorować, tak? Ja muszę się do tego ustosunkować. Nigdy nie zbywam, tak? Nigdy nie zbywam i nie mówię, nie, tak nie mówimy i to w ogóle jest nieładne, czy to jest potoczne. Sama czasem tak mówię, tak? Dzięki na przykład, tak? Dzięki. No tak mówimy dzięki, prawda? I oni się też tego uczą, przeszczepiają to. To, co myślę jest ważne dla nas, dla lektorów, to jest kontekst. My musimy powiedzieć, w jakim kontekście tych słów możemy użyć, a w jakim nie. Musimy jakby uświadomić takiego cudzoziemca, uczącego się języka polskiego, na jaką minę może trafić. Ja zawsze mówię, lektor to jest taki trochę saper, wiesz, który musi pomóc przejść przez te miny, przez te pola minowe języka, tak, że jak student pójdzie do dziekanatu i powie do pani w dziekanacie heja, czy spoko, czy dzięki, to może niekoniecznie jest to mile widziane i elegancko i może spotkać się z taką reakcją negatywną. Ale jak będzie rozmawiał z nowo spotkanymi ludźmi w barze, w pubie, w restauracji czy w kawiarni, to już jak najbardziej takie dzięki czy spoko są akceptowalne i na pewno je też usłyszy. Tak? Więc jak najbardziej ten język jest przynoszony, pojawia się i tak jak mówię, tutaj praca sapera, tak? Przeprowadzić przez pole minowe, rozminować, pomóc przejść i tak, żeby nie zdarzyło się jakieś rozczarowanie, czy nawet jakaś negatywna sytuacja, tak? Bo to wpływa na motywację. Albo jakaś trudność komunikacyjna po prostu, też, prawda? to nieporozumienie. Nieporozumienie. Tak. Takim polem minowym mogą być też wulgaryzmy, czy jakiś język bardziej dosadny, czy o coś takiego też pytają. O, zdecydowanie, studenci. Aha. zdecydowanie. I jak wtedy reagujesz? No też nie ignoruję. Oni pytają, przynoszą te słowa, czasem prowokują, czasem zadają takie, wiesz, prowokacyjne pytania i też nie mogę tego zignorować. Ja nigdy nie ignoruję, nie zwykłam ignorować. Próbuję, tak jak mówię, kontekstualizować, czyli powiedzieć, kiedy Polak tego użyje, w jakim kontekście, kiedy nie powinniśmy tego używać, kiedy nie powinniśmy w taki sposób się komunikować, kiedy to może być groźne, bo można spotkać się na przykład z agresją. Więc próbuję kontekstualizować. Akurat, nie wiem, no najczęstszym takim słowem, o które studenci pytają, to jest to słynne nasze polskie słowo na K. I akurat Francuzi nie mają z tym problemów, żeby zrozumieć, że to słowo działa jak przecinek. Tak, że to nie zawsze ma ten wulgarny wymiar, że to nie zawsze jest agresywne, że może być, ale czasem po prostu to jest taki przecinek, tak? Bo we francuskim jest też takie słowo, oni dokładnie to samo, ma takie samo znaczenie, to jest takie putain słowo. I też używają go dokładnie tak samo jak Polacy, jak przecinka. Nie mają w ogóle takiej intencji, żeby kogoś obrazić, nie wiem, nazwać, czy zachować się wobec kogoś wulgarnie, więc tutaj akurat w tym kontekście francuskim jest to jakoś tak łatwo wytłumaczalne, łatwo przekładalne, tak? Ja zawsze też mam taką zasadę, że mówię, tak, słuchajcie, są takie słowa, są słowa, które są wulgarne, ale mamy bardzo dużo takich słów, eufemizmów, takich zastępników i na przykład zamiast powiedzieć to słowo wulgarne na K, mówimy kurcze, kurde blaszka, kurde, o kurczaki, kuźwa, czy jakieś tam inne, prawda? Tu można by w nieskończoność wymieniać. Ich to zawsze bardzo śmieszy. Jakieś kurcze, albo kurcze pieczone, kurde blaszka, co to kurde blaszka, czy co to kurcze pieczone. To są dla nich takie, wiesz, takie smaczki językowe, takie zabawne sytuacje, ale też pokazują, bo i to bogactwo polskiego i też alternatywę, tak? I ja zawsze mówię tak, mamy takie słowa, ale mamy też właśnie te takie, nie wiem, no eufemizmy, tak? Nazwijmy to eufemizmy zabawne, eufemizmy, zastępniki, wypełniacze, cokolwiek. Jasne. No, wchodzimy powoli w tematy takiego właśnie tabu językowego, bo wulgaryzmy jak najbardziej do tego tabu należałoby zaliczyć. Innym taką kwestią tabu w języku każdym, nie tylko polskim, są kwestie związane z cielesnością, seksualnością,
Czy coś tutaj miałabyś na temat polskiego do powiedzenia, szczególnie w tym aspekcie takim kontrastywnym, znasz inne języki obce? Tak, myślę, że to jest też taki temat, który jest troszkę przemilczany. I tutaj chyba, tak jak sobie myślę o tym, też jest taka rola lektora języka polskiego, żeby być może, bo studenci o to pytają, żeby ten temat jakoś poruszyć, ale przedstawić go w sposób taki właściwy, adekwatny. Jak ja sobie myślę o tym takim języku polskim dotyczącym tej sfery chociażby seksualności, to mi się, wiesz co, rodzi taki obraz, że mamy dwa rejestry. Taki rejestr biologiczny, wysoki i bardzo niski, taki bym powiedziała wręcz rynsztok językowy. I brakuje mi czegoś pomiędzy, tak? Takiego nazywania chociażby stosunku seksualnego, czy takiej relacji miłosnej w sposób taki nietrywialny, niedziecinny, niewulgarny, ale też nie taki biologiczny. No bo jak sobie tutaj przyjrzymy ten polski repertuar słownictwa, no to powiedzmy możemy, no sama teraz na przykład jak mówię, jak rozmawiam o tym z tobą, to się zastanawiam, jak powiedzieć, no akt seksualny, stosunek, tak, stosunek, ale to brzmi tak to wiesz, tak to technicznie. takie biologicznie, Tak, technicznie, tak? I teraz, co jest pomiędzy? No pomiędzy mamy coś takiego, no nie wiem, przespać się z kimś, pójść z kimś do łóżka, chodzić z kimś do łóżka. Ale pytanie, czy to wszystko, czy to daje te niuanse tej relacji, tak? Czy to nie jest jakoś już nacechowane? Czy jak mówimy o tym, to przypadkiem, czy to na pewno jest neutralne? Ja nie wiem. No, dla mnie wyrażenie przespać się z kimś nie jest neutralne, tak? Niesie za sobą jakiś tam, powiedzmy, jakieś znaczenie, jakiś bagaż. No i mamy cały ten rynsztok, który mogę kilka przykładów przetoczyć, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba, no nie wiem, rżnąć, pieprzyć i tak dalej, tak? Tutaj mamy cały ten, wiesz, całą tę łacinę podwórkową, rynsztok językowy. No i teraz na przykład, jak ja sobie to porównam z językiem francuskim, to mam wrażenie, że Francuzi są bardziej liberalni pod tym kątem, bo mają taki langage galant, czyli taki język ciepły, potoczny. To jest moje tłumaczenie. To nie jest żaden językoznawczy termin, ale to jest taki bardzo fajne taki język, który właśnie, którego Francuzi używają w nazywaniu tych stosunków płciowych, tak, tych relacji seksualnych. I on nie jest ani wulgarny, ani infantylny, ani dziecinny, ani jakiś taki, wiesz, biologiczny, tak? On jest taki właśnie, jest czymś pomiędzy. No nie wiem, chociażby mają faire l'amour, tak? No i to jest w takim dosłownym tłumaczeniu robić z kimś miłość. No ale po polsku to nie działa, robić z kimś miłość. No możemy kochać się, przetłumaczyć, które raczej nam w tych wyższych rejestrach się plasuje, tak? Kochać się już ma jakieś tam, wiesz, zaplecze też emocjonalne i tak dalej. Chociaż myślę, że coraz częściej jest używane właśnie być może po to, żeby wypełnić tę lukę w takim znaczeniu neutralnym, ale nadal nie wiem, czy to jest neutralne. Dla mnie to jest takie bardziej, wiesz, wysokie. Kojarzy mi się z czymś takim, z jakimś takim też ładunkiem emocjonalnym, nie relacją czysto fizyczną. Więc brakuje nam, myślę, czegoś takiego pomiędzy. No, Francuzi jeszcze mówią na przykład tutaj takie słowo câliner. Câliner to też znaczy mieć z kimś relację fizyczną, seksualną i to jest takie ładne słowo, bo ono wiąże się ze słowem câlin, przytulać się, to jest właśnie takie ciepłe słowo. Oczywiście mają też taki język wulgarny, uliczny, ale jest on używany w konkretnych kontekstach, w konkretnych sytuacjach. I też są, myślę, bardziej otwarci, jeżeli chodzi o mówienie o częściach ciała. No nikt się nie czerwieni, jak mówi słowo les fesses, pośladki, czy les seins, cycki. W Polsce, no właśnie, nawet zobacz, przetłumaczyłam to cycki i też mi się to słowo źle kojarzy, tak? Raczej piersi byśmy powiedzieli, tak? Więc jakby myślę, że pod tym kątem Francuzi są bardziej liberalni. My mamy jakoś tak
ten re jest albo taki wulgarny, albo biologiczny, a na przykład jeżeli chodzi o części ciała, to jeszcze chyba bym dodała, że taki infantylny, dziecinny, siusiak, pupcia i tak dalej. Takie słowa. No to się wiąże pewnie z tym jakimś tam tabu językowym, tak? I z tym, że próbujemy łamać to tabu. Ja myślę, że i tak jest lepiej. Jakby próbujemy szukać jakichś odpowiedników, próbujemy nie infantylizować tego języka, tak? Więc myślę, że idzie ku dobremu. Ale jeżeli mogę porównać to z językiem francuskim, to właśnie brakuje mi takiego właśnie środka. Czegoś pomiędzy, gdzie nie ma tego pejoratywnego wydźwięku. Przypomina mi się teraz, całkiem niedawno natrafiłem w słowniku wileńskim, czyli mówimy o języku polskim, jeszcze przedwojennym, na słowo małżonkować, odbywać stosunek seksualny. Pomyślałem sobie, wow, mam właśnie pomyślałem właśnie o tej luce, prawda? I z drugiej strony, no to jednak polskie słowo, prawda? Nie spotkałem się z jakimś takim odpowiednikiem w innych językach, także może słowo małżonkować może to będzie jakaś alternatywa. No mi też przychodzi do głowy teraz skonsumować związek, ale jest coś takiego. Tak, jest coś takiego, ale czy to jest neutralne, taka jakaś kulinarna mi się tutaj trzeci rejestr. Trzeci poziom. Ale małżonkować podoba mi się ładne. Mogłoby być jakąś alternatywą. Mówimy o tabu językowym, pewnym no, może to nie jest związane bezpośrednio z tabu, ale chciałem cię też zapytać w tym kontekście o tak zwaną przysłowiową gadkę szmatkę. Czy w nowych sytuacjach komunikacyjnych, kiedy spotkamy nowych ludzi, czasami trudno jest rozpocząć rozmowę, nie wiemy o czym mówić, o czym wypada, o czym nie wypada. Czy Polacy są lepsi w takim właśnie, w tym small talku, żeby użyć anglicyzmu, czy język polski, jak tu język polski się w tych sytuacjach odnajduje? Myślę, że jesteśmy lepsi. Nie jesteśmy lepsi niż Anglicy. Nie mamy aż tak opracowanej tej gadki, szmatki, czy też small talku jak Anglicy, ale jesteśmy lepsi niż byliśmy. Dla mnie taką sferą idealną do tego small talku jest pogoda. Taki dla mnie lodołamacz. Takie rozpoczęcie rozmowy o pogodzie. No nie wiem, jest zimno, jest gorąco, jest za zimno, jest za gorąco. Oczywiście to się kończy zawsze takim wspólnym narodowym narzekaniem na tę pogodę, bo nigdy nie ma dobrej pogody. Tak. Ale to jest taka sytuacja, gdzie już pierwsze lody zostały przełamane, bo myśmy się połączyli w tym wspólnym naszym narzekaniu na tę pogodę i to jest dobry moment, żeby przejść już do bardziej konkretnych tematów, innych i takie właśnie zagadywanie o tej pogodzie. Myślę, że to jest taki przykład small talku. Starsze panie są bardzo dobre w tych small talkach. Nie wiem, czasami jak chcą zaczepić kogoś w autobusie czy w przychodni, to mówią, ale dziś pada, ale dziś grzeje i czekają na reakcję. Czy ktoś zareaguje, czy ktoś odpowie. Jak odpowie, to rozmawiamy dalej i przechodzimy do kolejnych tematów, tak? Więc myślę, że tak, jesteśmy lepsi, potrafimy, myślę, takie tutaj znaleźć płaszczyzny small talków. Ja bym to chyba jednak sprowadziła, może niesłusznie, może się mylę, ale to jest teraz taka, na gorąco diagnoza, że jednak to zawsze się sprowadza do jakiegoś narzekania. Tak, że kończy się wspólnym narzekaniem. Czy to na pogodę, czy na służbę zdrowia, czy na transport, czy na cokolwiek, to i tak łączymy się w tym wspólnym narzekaniu. Narzekanie łączy, tak. Tak. I potem można przechodzić dalej. Czy to kolejka w sklepie, czy na lotnisku, czy gdziekolwiek, to tak. To jednak kropka i taki finał to jest narzekania. Jasne. No a propos narzekania, tutaj jedno z pytań było pytanie
tekst piosenki kultu Mieszkam w Polsce. Tam jest taka sceptyczna wersja, wizja Polski. Czy użyłabyś tego tekstu na zajęciach języka polskiego? Oczywiście. Wiesz, ja jestem z pokolenia, dla którego ta piosenka to nieoficjalnie do hymnu Kazik mówił, jak to śpiewał, tak? To jest to nieoficjalny hymn Polski. Ja pamiętam koncert kultu, na którym byłam i właśnie przed zaśpiewaniem tej piosenki Kazik wydał komendę do hymnu i potem poranne zorze, tak. Absolutnie użyłabym, oczywiście na wyższych poziomach. Oczywiście, że na wyższych poziomach. Myślę, że taki poziom, wiesz, B2, C1, tak, to jest materiał, którego bym użyła, żeby tutaj pokazać ironię, pokazać taki trochę sceptycyzm, krytykę. I myślę, że ta piosenka też dobrze by się sprawdziła w zrobieniu takiego porównania. Czy to, co jest w tej piosence, co Kazik śpiewa o Polsce, jestem z Polski, tak, mieszkam tu i tak dalej. Czy to na przykład, jak to się przekłada na dzisiejsze realia, tak? Czy można zrobić takie porównanie obrazu Polski z tej piosenki Kazika i z tego, co my tutaj dzisiaj widzimy. No i dla mnie, tak, ta piosenka Kazika, to wiesz, to jest taka kwintesencja polskości też, tak, mieszkam tu, powtórzone kilka razy, tak, i ten dworzec centralny, że aż bolą oczy, tak, ja pamiętam ten dworzec centralny, gdzie aż bolą oczy, ale z drugiej strony, wiesz, mam taki fetysz, jak mnie długo nie ma w Polsce i wracam do Polski, to ja muszę przejechać koło dworca centralnego, to jest, wiesz, ja się czuję u siebie. Już jesteś u siebie. Ja jestem tu, mieszkam tu, wiesz, ja mieszkałam w wielu krajach, w różnych krajach, ale to tego się nie da wytłumaczyć. To tak jak mówię, jadę dookoła czasami, bo jak nie było mnie raz rok w Polsce, to ja musiałam przejechać koło tego dworca centralnego. Jak wchodzę, to tak, jestem tu, mieszkam tu, ja się czuję tu, to jest... Załapałaś się jeszcze na tą smutę komunistyczną. Załapałam się i ja pamiętam ten śmierdzący, brzydki dworzec centralny, okropny taki, wiesz, gdzie bałeś się czegokolwiek dotknąć, tak, bo było tak brudno. Teraz on wygląda ładnie, jest ładny, jest taki już na poziomie naprawdę światowym, bym powiedziała, ale dla mnie to, o czym mówi Kazik i to, co śpiewa w tej piosence, jak najbardziej tutaj taki... Myślę, że jest to ważny tekst, żeby wytłumaczyć trochę też mentalność Polaków, żeby zrozumieć ten fajny kontekst kulturowy, który trzeba wprowadzać na zajęciach. I też, wiesz, ja zawsze lubię rozumieć, jak się uczę języka, to ja lubię rozumieć ludzi. Lubię rozumieć kulturę. Dlaczego coś mogę, dlaczego coś nie mogę. Na przykład jak się uczyłam arabskiego, ja się uczyłam tylko ze słuchu. Ja nie uczyłam się na kursach. Uczyłam się tylko ze słuchu. Nie umiem pisać, ale mogę coś powiedzieć i mogę się dogadać. I to, wiesz, i to było dla mnie ważne, tak? Dlaczego mogę powiedzieć tak, dlaczego nie mogę tak powiedzieć i ten kontekst kulturowy, to jest ważne i ja bym oczywiście użyłabym jak najbardziej. Płynnie przechodzimy do ostatniej części naszej rozmowy. Chciałem właśnie wrócić do kontekstu klasowego, do podręczników, bo w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, czy nie wydaje ci się, że materiały do nauki języka polskiego, podręczniki są takie właśnie trochę nijakie, mogłyby służyć do nauki dowolnego języka, są takie zdekontekstualizowane, zglobalizowane, użyłbym takiego słowa, że mało tej polskości. Czy masz takie wrażenie, czy wręcz przeciwnie? Tak jak powiedziałaś, ja już uczę języka polskiego długo. Pamiętam czasy, kiedy te podręczniki, kiedy nie było tych takich kolorowych podręczników, one były zupełnie inne, więc było gorzej. Trzeba było sobie robić materiały, preparować. Natomiast dzisiaj mamy jakiś wybór. Nie jest idealnie, ale jest dużo lepiej i ja myślę, że idzie ku dobremu i te nowe podręczniki, które teraz powstają, coraz więcej tego kontekstu pokazują, coraz lepiej ten kontekst pokazują. To oczywiście nie jest wystarczająco, to nie jest, nie wiem, czy kiedykolwiek będzie wystarczająco. Z drugiej strony, wiesz, taka jest rola lektora.
żeby tutaj poprowadził, pokazał, też wykorzystał coś, dodał coś. Ja myślę, że wiesz, no sam uczysz języka i wiesz, że nie ma idealnych podręczników. Czy natrafiłaś właśnie na takie jakieś tematy czy kwestie bardzo kontrowersyjne w podręcznikach? Albo jaki najbardziej kontrowersyjny temat podręcznikowy, gdzie zapaliła ci się czerwona lampka? Oj, czy ja chcę o tym rozmawiać ze swoimi Wiesz co, uczniami? no na przykład w jednym z podręczników była taka lekcja o komunizmie. Bardzo szczegółowa, bardzo szczegółowa. W ogóle o historii Polski, bardzo szczegółowa. Dla niektórych osób spoza kręgu słowiańskiego komunizm to jest abstrakcja. To jest abstrakcja. Oni znają to z jakichś wiesz, źródeł internetowych, a właściwie czasami nawet nie znają. No wiedzą, wiesz, żelazna kurtyna i tak dalej, ale taki natłok informacji, szczegółów historycznych, dat. Ja tam miałam taką wątpliwość, czy na przykład zastanawiałam się, gdybym taką lekcję robiła w polskiej szkole, czy to by nie było za dużo informacji, czy to nie byłyby za bardzo szczegółowe informacje. I ja na przykład tę lekcję potraktowałam wybiórczo, wybrałam to, co było interesujące. Dla mnie słownictwo też było bardzo trudne. To nie był wcale zaawansowany Jaki to poziom był? A2. A2. To nie był A2, takie wiesz, końcowe A2 może... Nie, no A2 zdecydowanie. I dla mnie to było, wiesz, trudne. oczywiście. Musisz tutaj wytłumaczyć kontekst, podać kontekst też. Nie każdy jest specjalistą od historii, nie każdy zna tę historię. Takim teraz, wiesz, punktem newralgicznym tutaj w rozmowie ze Słowianami może być temat II wojny światowej, tak? I odbioru różnych wydarzeń w różny sposób. Ja też pracuję ze studentami słowiańskimi. I w ogóle sam temat wojny teraz dla studentów słowiańskich, no, z Ukrainy, tak, jest trudny. O, z pewnością. Jest trudny. Wiesz, no taki nawet prosty temat, to przykład z egzaminów certyfikacyjnych. Pytanie, jaką atrakcję turystyczną poleciłbyś w swoim mieście, w swoim kraju? Ojej. I wiesz, pani jest z Charkowa. I ona mówi, no teraz to już żadnej, bo Charków został zniszczony. I wiesz, i tutaj no, mnóstwo jest takich tematów, które mogą być takim punktem wyjściowym do jakiejś trudnej sytuacji, więc tutaj trzeba być też czujnym. Izo, patrzę na zegarek, musimy kończyć. Nie spodziewałam się, że na takich poważnych kwestiach zakończymy, ale tak jak mówisz, to jest życie i one również się pojawiają. Chcę ci bardzo podziękować, bo bardzo interesująco dzisiaj rozmawiałeś w podcaście i no, podzieliłaś się z naszymi słuchaczami swoim bogatym doświadczeniem. Myślę, że wiele ciekawych wątków tutaj podjęliśmy dzisiaj. Dzięki. Ja też ci bardzo, bardzo dziękuję i tutaj za te wszystkie pytania. No moglibyśmy jeszcze tak długo, ale tak jak powiedziałeś, czas nas ogranicza, więc puenta jest taka, czekajmy na ciąg dalszy. A propos ciągu dalszego, w kolejnym odcinku podcastu, który poprowadzi Diana Saniewska, porozmawia ona z profesor Anną Wileczek o języku młodzieżowym. Temat kolejnego odcinka to jak mówią młodzi w Polsce. Bardzo zapraszamy i do usłyszenia. Podcast w ramach projektu Polski między językami realizowany jest na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.